Sami widzicie, jaki ten świat jest skomplikowany. Wszystko się w nim kręci, rusza, nieustannie przeobraża. W takim świecie nie trudno myśleć, że matematyką to chyba się tego nie dało pisać. Ale nic bardziej mylnego, bo dzięki wielu genialnym umysłom, ich wynalazkom i odkryciom jesteśmy w stanie opisywać nawet najbardziej skomplikowane rzeczy. I nawet nie jest to trudne, o ile ma się podstawy. Tą podstawą jest wyobraźnia. To na niej zbudowana jest matematyka. Czasem patrząc na to, co ludzie wyprawiają z liczbami, można odnieść wrażenie, że to jest jakaś abstrakcja. Ale jak już wspomniałem, nic bardziej mylnego, bo liczby mają swoje odzwierciedlenie w geometrii. To, co da się zapisać, da się też narysować. I w obu przypadkach wynik musi być jednakowy. Żeby dobrze to wszystko zrozumieć, musimy zacząć od zera. I to dosłownie od zera. Musimy zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że niczego poza nami nie ma. Algebraiczne zero to geometryczny punkt. Ale to jest zerowymiarowy świat, nic więcej nie możemy zrobić niż po prostu być punktem w punkcie. Jeżeli chcemy stworzyć jakiś wymiar, musimy otworzyć oczy. I tak punkt stał się liną, a ta lina miała swój koniec w nieskończoności. I za sprawą grawitacji stała się linią prostą. Ta oś ciągnie się nam w nieskończoność, zarówno w dół, jak i w górę. A zasady jednego wymiaru są takie, że zawsze musimy być przyczepieni do tej osi i zawsze musimy być skierowani zgodnie z tą osią, czyli w naszym przypadku w górę. Przyczepieni do osi i skierowani w górę mamy zasadniczo tylko jedną możliwość. Ale co gdy nagle utkniemy w punkcie? To jest nasza oś, a to jest miejsce, w którym utknęliśmy. I mimo, że nie możemy już zmienić swojego położenia, a zwróceni musimy być cały czas zgodnie z osią, to nadal możemy obracać się. Zapamiętajmy więc to, że względem jednowymiarowej osi możemy przemieszczać się i obracać. Takie możliwości nazywamy stopniami swobody. W jednym wymiarze występują dwa, a trójwymiarowa przestrzeń to dokładnie to samo, tylko z trzech wzajemnie do siebie prostopadłych perspektyw. Daje nam to w sumie 6 stopni swobody, za pomocą których jesteśmy w stanie opisać dowolny ruch czy układ sił w przestrzeni. Choćby nie wiadomo jak skomplikowany był, wystarczy 6 równań, by to opisać. Żeby łatwiej było zrozumieć przestrzeń, musimy znaleźć miejsce, gdzie można poruszać się i obracać swobodnie w każdym kierunku. I przekonamy się, że za pomocą maksymalnie 6 równań można opisać nawet taki złożony ruch jak ten, czy ten. Co możemy zrobić? Na początek weźmiemy układ współrzędnych i umieścimy go w wygodnym dla nas miejscu. A następnie na zasadzie superpozycji rozbijemy ten skomplikowany ruch na wynikające z naszego układu części składowe, gdzie każda jest jednowymiarową jednostką, która może poruszać się jedynie wzdłuż osi, zwiększając lub zmniejszając swoją wartość oraz obracać się w jedną lub drugą stronę. Wszystkie te przykłady, które widzicie, opisuje jedno równanie. Ten ruch opiszą dwa równania. Ten można zapisać 3 równaniami, albo jednym, jeśli inaczej osadzimy nasz układ współrzędnych. Czasem matematyka upraszcza rzeczywistość, a czasem komplikuje. Jedna rzecz pozostaje do wyjaśnienia. Rzutowanie. Dokonujemy go na zasadach trygonometrii, ale to jest temat warty osobnego odcinka. Nam wystarczy wiedzieć, że rzutowanie polega na patrzeniu na układ prostopadle z perspektywy osi. Widzimy wtedy punkt przyłożenia, zwrot i jej wartość po zrzutowaniu z perspektywy każdej osi. Można również wyobrazić sobie patrzenie prostopadle na płaszczyzny. Przyjrzyjcie się temu dobrze, bo to jest podstawa do matematycznego opisu naprawdę wielu rzeczy. Jeśli dobrze to będziecie rozumieć, mnóstwo kolejnych podpowie wam intuicja. Dzięki rzutowaniu sprawdzimy, czy układ się przemieszcza, czy nie. Poza tym pamiętajmy, że może się on jeszcze obracać. Aby sprawdzić, czy układ się obraca, musimy policzyć momenty. A co to są momenty?
Zobaczcie, ten sam ciężarek, a różne reakcje. Odpowiada za to moment, czyli wartość siły przemnożona przez ramię, na jakim działa. A co to jest ramię? Ramię to jest najmniejsza odległość między kierunkiem, na jakim działa siła, a osią, względem której je liczymy. A gdzie tu jest oś Z? I w którą stronę jest zwrócona? No właśnie, trójwymiarowy układ współrzędnych da się skomponować na dwa sposoby. Nie ma znaczenia, jaki wybierzemy, ale musimy się swojego wyboru konsekwentnie trzymać. Ja lubię ten, gdzie patrząc zgodnie z ich wypadkową, czytam x, y, z odwrotnie niż zegar, tak zwany lewoskrętny. Bo kiedy mamy taki układ płaski, to oś z przebija znaną nam płaszczyznę xy i z naszej perspektywy widziana jest jako punkt. I ten nasz punkt możemy umieścić w dowolnym miejscu na płaszczyźnie, a my, patrząc na układ, patrzymy zgodnie z naszą osią. Momenty, które obracają osią zgodnie z zegarem, są dodatnie, a odwrotnie ujemne. Ale spokojnie, jeśli ktoś poczuł, że robi się trudno, bo to aż 6 równań, to spieszę uspokoić, że mnóstwo przestrzennych układów da się sprowadzić do zestawu układów płaskich, a to znaczy, że nasz dotychczasowy punkt materialny, który wykorzystywał wszystkie 6 stopni swobody, został przyparty do muru i pozostały mu jedynie 3. Przemieszczenie po osi x, przemieszczenie po osi y i obrót względem osi z.